Powstanie krakowskie 1944 roku. Niewiele brakowało, abyśmy o tym wydarzeniu uczyli się w szkołach. W Krakowie planowano bowiem powszechne powstanie mające na celu zbrojną konfrontację z Niemcami. W dzisiejszym odcinku przedstawię Państwu plany krakowskiej insurekcji i wskażę powody, przez które do niej nie doszło. Zapraszam. Już w 1940 roku dowództwo Związku Walki Zbrojnej podjęło decyzję o przygotowaniu planu insurekcji w Krakowie. Plan ten zakładał ścisłą koordynację z wojskami państw zachodnich, czyli Francji oraz Wielkiej Brytanii. Planowano bowiem, że partyzanci zdobędą lotnisko, dworzec, budynki administracyjne, w czym będzie pomagało im lotnictwo alianckie. Plany te prysły jak bańka w momencie podpisania aktu kapitulacji przez stronę francuską w 1940 roku. Zbliżająca się klęska Niemiec i coraz bardziej prawdopodobne zajęcie ziem polskich przez Armię Czerwoną zmusiły Komendę Główną Armii Krajowej do podjęcia konkretnych kroków. Nie chciano pozwolić na sytuację, w której to wojska radzieckie zdobywałyby polskie miasta jako jedyna siła militarna. W zamyśle Komendy Głównej należało Armię Radziecką uprzedzić i przed nią lub wspólnie z nią wyzwalać polskie miasta za sprawą powszechnego powstania zbrojnego. Plan ten przybrał kryptonim akcji Burza. Zdecydowano, że Kraków również zostanie włączony w plan akcji Burza, lecz o konkretach miał decydować rozwój sytuacji. Tym niemniej wiosną 1944 roku Komenda Główna Armii Krajowej nakazała Okręgowi Krakowskiemu, noszącemu zresztą bardzo wymowny kryptonim Muzeum, przygotowanie planu walki. Plan ten zakładał zajęcie 70 obiektów w mieście, takich jak m.in. Kopiec Kościuszki. Do realizacji tego planu nie doszło ze względu na liczne w tamtym okresie aresztowania przywódców konspiracji. Do koncepcji powstania powrócono 25 lipca 1944 roku, kiedy to komendant Godlewski zarządził stan czujności do powstania. Powstanie w Krakowie miało zostać ściśle skoordynowane ze zrywem przewidywanym w Rzeszowie. Uregulowano nawet kwestię umundurowania. Powstańcy mieli nosić biało-czerwone opaski z napisem Wojsko Polskie. W Krakowie dawało się wyczuć poddenerwowanie, bowiem powstanie stawało się coraz bardziej pewne, o czym świadczyły jasne rozkazy przesłane batalionowi Skała oraz zgrupowaniu Żelbet. Co prawda daty jeszcze nie znano, ale krakowianie czynili coraz dalej posunięte przygotowania, zaopatrując się w żywność, medykamenty i inne niezbędne do życia przedmioty. Co więcej, dzieci na okres wakacyjny starano się wysłać jak najdalej od Krakowa. 1 sierpnia wybuchło powstanie w Warszawie. Dowództwo krakowskie błyskawicznie podjęło decyzję o zarządzeniu tzw. pogotowia bojowego formacji Armii Krajowej. Niemcy również nie pozostali obojętni na wieści z Warszawy, bowiem rozpoczęli budowę umocnień, schronów oraz strzelnic w oknach rządowych budynków. 5 sierpnia rozkazano najwyższą gotowość bojową, czemu towarzyszyło opracowanie szczegółowych planów obronnych dla wojska oraz policji. Sprowadzono również do Krakowa oddziały wyspecjalizowane w walkach ulicznych. Mimo wszelkich przeciwności i niesprzyjających informacji, komendant Okręgu Krakowskiego, pułkownik Godlewski, powołał tzw. Grupę Operacyjną Kraków. Jednakże zgodę na wszczęcie powstania musiał uzyskać od generała Tadeusza Komorowskiego, z którym kontakt ze względu na powstanie trwające w Warszawie był niezwykle utrudniony. Nazajutrz Komorowski zadepeszował do Godlewskiego następującymi słowami: walka o Warszawę mimo dużych strat w ludziach i materiale daje nam poważny atut w rozgrywkach politycznych. Obecnie zależy nam bardzo, by obok Warszawy nastąpiło silne uderzenie w okręgu Muzeum. Drobne działania nie mają już znaczenia. Sugerowano opanowanie Krakowa lub Tarnowa na 2-3 dni przed zbliżaniem się bolszewików do wspomnianych miast. Decyzja o rozpoczęciu powstania w Krakowie należała więc ostatecznie do pułkownika Godlewskiego. Tyle tylko, że komendant był realistą i w sensowność krakowskiego zrywu po prostu nie wierzył. Podobnej opinii pomagały również postawy autorytetów takich jak kardynał Sapiecha czy delegat Jan Jakubiec, którzy w ewentualnym krakowskim zrywie widzieli korzyści tylko i wyłącznie dla Niemców oraz Rosjan. Dochodzące z Warszawy wieści również nie napawały optymizmem. Wszelkie złudzenia prysły wraz z upadkiem warszawskiego zrywu, co dodatkowo wzmogły relacje przybyłych ze stolicy oficerów i żołnierzy. Planom powstania kres położyły dalsze represje i akcje pacyfikacyjne Niemców, niepewność związana z nadciągającą Armią Czerwoną i kwestia najbardziej prozaiczna – nadciągająca zima. Mimo dalece poczynionych przygotowań, powstanie w Krakowie nie wybuchło, bo i wybuchnąć nie mogło. Krakowskie podziemie nie posiadało w zasadzie żadnych predyspozycji do tego, aby rozpocząć insurekcję. Gwoli ścisłości warto wskazać, że Po pierwsze, Kraków był miastem, w którym przede wszystkim broń produkowano, a następnie wysyłano do innych miast. Co prawda w różnych okresach w skład krakowskiej Armii Krajowej wchodziło od 60 do 90 tysięcy żołnierzy, lecz w samym mieście stacjonowało ich tylko kilka tysięcy. Co istotne, jedynie 2000 z nich było w pełni wyekwipowanych.
Po drugie, przeciwko tym 2000 wyekwipowanych polskich żołnierzy Niemcy byli w stanie wystawić około 50 000 wyszkolonego wojska, które stacjonowało w mieście. Kraków jako stolica generalnego gubernatorstwa roił się od Niemców i służb mundurowych. Warto wspomnieć, że w Krakowie stacjonowało około 50 000 niemieckiego wojska. Po trzecie, nieobojętna pozostawała ofensywa Armii Radzieckiej. O ile w Warszawie wojska Armii Czerwonej zatrzymały się bardzo blisko miasta, o tyle w Krakowie stacjonowały one w okolicach Rzeszowa, więc jakiekolwiek złudzenia o pomocy ze strony Sowietów nie miały racji bytu. Po czwarte, na wieść o wybuchu powstania w Warszawie Niemcy zorganizowali w Krakowie wielką łapankę, podczas której aresztowano aż 15 000 młodych mężczyzn, pozbawiając tym samym krakowską konspirację elementu zaskoczenia. Po piąte wreszcie, żaden z liczących się autorytetów nie popierał zrywu w Krakowie. Ciężko wskazać skutki wydarzenia, które ostatecznie nie miało miejsca. Tym niemniej historycy zgodnie podkreślają, że dzięki zaniechaniu podjęcia decyzji o wybuchu powstania w Krakowie ocalono miasto, nie poniesiono tym samym tak olbrzymiej ofiary, jak chociażby w Warszawie. Co więcej, miasto to, Kraków, stało się później bardzo ważnym punktem oporu przeciwko władzy ludowej. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.